Dzień dobry Państwu. Tytuł mojego wystąpienia to widzą Państwo tutaj, dlaczego widzę Piotra, ale przyglądam się Piotrowi. Będziemy więc rozmawiać o przypadkach, kategorii bardzo, bardzo ciekawej i trudnej, trzeba przyznać. Będziemy zadawać pytania dosyć istotne. Przede wszystkim, po co są przypadki w języku polskim? Myślę, że jedną z najważniejszych kwestii to kwestia nazw przypadków. I może warto byłoby się im przyjrzeć, zanim będziemy mówić o funkcjach przypadków. Mamy oczywiście, tu wszyscy doskonale wiedzą, mamy 7 przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. Wszyscy znamy te przypadki, chociaż muszę powiedzieć, że wielu ludziom młodym sprawia problem zapamiętanie tych nazw, a przecież to tylko 7 nazw. W internecie możemy odnaleźć wierszyki, a nawet piosenki o przypadkach, które pozwalają zapamiętać te nazwy. No cóż, skąd te nazwy wzięły się, proszę Państwa? One mają specyficzny charakter, o tym jeszcze też będę mówiła, ale najpierw skąd one się wzięły? To, co tutaj widzimy, proszę Państwa, te nazwy sięgają XIX wieku. Uznaje się, że autorem ich był Onufry Kopczyński. Człowiek niezwykły, bardzo ciekawa osobowość, warto o nim też poczytać. Żył w XVIII wieku, można powiedzieć na przełomie XVIII i XIX wieku. Był prawdopodobnie doskonałym dydaktykiem i ogromnym autorytetem, jeśli chodzi o język polski. Współpracował z Komisją Edukacji Narodowej i w związku z tym wydał gramatyki języka polskiego dla szkół narodowych. I tam umieścił polską terminologię, między innymi nazwy przypadków. Wtedy jeszcze one w XVIII wieku wyglądały inaczej niż współcześnie. Tu widzą Państwo, że w jego gramatykach pojawiły się na początku takie nazwy jak mianujący, rodzący, dawający, oskarżający, odbierający, wyzywający. Te nazwy nas oczywiście dziwią, zwłaszcza takie jak rodzący i oskarżający. Jakoś z przypadkami trudno nam je wiązać. Te nazwy w większości powstały pod wpływem nazw łacińskich, bo początkowo używaliśmy nazw łacińskich na określenie przypadków. Dopiero potem w gramatyce pozgonnej, która ukazała się w 1817 roku, pojawiły się te nazwy, które my już znamy. A więc właśnie mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Czyli początek XIX wieku. Możemy powiedzieć, że te nazwy mają 200 lat. Ale one nie przyjęły się od razu. Mimo że rzeczywiście Kopczyński był ogromnym autorytetem, to jednak te nazwy nie były przyjęte bez wahania, tak można powiedzieć. Jeszcze w Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda pojawiają się zupełnie inne nazwy przypominające właśnie te pierwsze tutaj, czyli mianujący, rodzący i tak dalej. Encyklopedia Powszechna Orgelbranda była wydana w 1862 roku, o ile dobrze sobie przypominam. Czyli widać, że jeszcze wtedy te nazwy nam dobrze znane nie funkcjonowały w takim powszechnym obiegu. No, niemniej jednak rzeczywiście możemy powiedzieć, że nazwy te mają około 200 lat. Warto byłoby dodać, że Onufry Kopczyński jest autorem wielu nazw terminologii polskiej, która przyjęła się w językoznawstwie polskim. Proszę zwrócić uwagę, że w języku polskim, w języku słowiańskim mamy 7 przypadków. Ale w różnych językach różnie to wygląda, ta kategoria różnie wygląda. Kategoria przypadka nie jest znana na przykład językowi chińskiemu, ale jest znana, aż można powiedzieć, w nadmiarze niektórym innym językom. Takim rekordzistą językowym, jeśli chodzi o kategorię, o której mówimy, jest właśnie język tabasarański, język kaukaski z okolic Azerbejdżanu, o którym dosyć dużo pisze Zdzisław Kemp w próbie teorii przypadków. Patrzę właśnie w kierunku tej książki. Bardzo ciekawa książka, chociaż rzeczywiście niezbyt łatwa w lekturze. I tutaj autor mówi o tym języku, pokazując, że tam tych przypadków jest bardzo dużo.
W różnych opracowaniach liczba jest podawana różna, ale może wystarczy nam, że można powiedzieć, że w tym języku jest około kilkudziesięciu przypadków. Nie będę określała dokładnie ile, bo to rzeczywiście jest bardziej skomplikowane i różnie w różnych opracowaniach jest to określane. Kilkadziesiąt przypadków, to nam wystarczy, proszę Państwa. Proszę sobie wyobrazić język, w którym jest kilkadziesiąt przypadków, wobec języka polskiego, w którym jest tylko 7. Różnica ogromna. Ale oczywiście są też języki, wracając już do języków indoeuropejskich, takie, w których jest tych przypadków bardzo mało lub są one w takiej formie szczątkowej. No, takim językiem, w którym tę szczątkowość widzimy, jest chociażby język angielski. Także widzimy, proszę Państwa, że ta kategoria przypadka jest bardzo różna w językach. Po co są w takim razie przypadki? Przypadki to kategoria gramatyczna, która określa funkcję składniową rzeczowników, przymiotników, niektórych zaimków, liczebników, czyli tych wszystkich, które się odmieniają przez przypadki. A zastanawiając się nad tym, czym są przypadki, po co one są w języku, myślę, że warto podać kilka takich najprostszych przykładów. Naprawdę najprostszych. I te najprostsze przykłady chyba są najlepsze, jeśli chodzi o nasze rozważania. No wyobraźmy sobie zdanie, które wypowiada młoda mama, która jest dumna ze swojego dziecka i mówi takie zdanie. Ania potrafi już jeść widelcem i nożem. Chodzi oczywiście o to określenie widelcem i nożem i o formę narzędnikową. Widzimy tutaj, że rzeczywiście narzędnik wprowadza nam taką ciekawą informację. Wiemy, że Ania w trakcie jedzenia potrafi używać pewnych narzędzi. To teraz zastanówmy się i zabawmy się coś innego. Zmieńmy przypadek. Czy coś się zmieni w tym zdaniu? Gdybyśmy użyli celownika, to zdanie będzie zupełnie bezsensowne. Ale gdybyśmy spróbowali zbiornikiem, proszę popatrzeć, co się dzieje w tym momencie. Oto nagle pojawia nam się zdanie: Ania potrafi już jeść widelec i nóż. I to już brzmi trochę strasznie. Ale proszę zwrócić uwagę, mimo absurdalności tego zdania, my wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Ono może nas przerażać, ale rozumiemy. Dlaczego? Pojawił się tutaj, proszę Państwa, biernik, widelec i nóż. Biernik, który bardzo wyraźnie wskazuje na obiekt czynności. Tak? Czyli wiemy, że Ania potrafi już jeść nie za pomocą widelca i noża, tylko potrafi zjadać te widelce i noże. I nagle to zdanie nabiera zupełnie innego sensu. To przypadek sprawia. Nie wyrazy, bo wyrazy są dokładnie takie same, ale przypadek zmienił nam sens całego wypowiedzenia. To było oba zdania wymyślone przeze mnie, ale może w takim razie czas na inne zdania i inne przykłady. Myślę tutaj o wyrażeniach przyimkowych i może teraz wyrażeniach przyimkowych, ponieważ te wyrażenia przyimkowe będą ważne, jeszcze będę o nich za chwilę jeszcze mówiła. Proponuję zdanie z Białoszewskiego z książki Hamowo. Być może część z Państwa zna tę książkę. Tam jest scena, w której bohaterowie mówią o obrazach, opowiadają o obrazach. Między innymi opowiadają o obrazie który jest związany z motywem biblijnym. I tam pojawia się takie oto zdanie. Pod górą niosą złotego cielca. To już widać, że złoty cielec nas automatycznie przenosi w stronę Biblii. Możemy sobie wyobrazić tę scenę. Jest jakiś pochód, są ludzie, którzy niosą złotego cielca, znajdują się u podnóża góry, pod górą. A gdybyśmy teraz znowuż coś zmienili? Możemy zmienić, proszę Państwa, choćby jedną głoskę. Tak naprawdę oczywiście przypadek, czyli z narzędnika spróbujmy przejść do biernika. I oto nagle pojawia się znowuż zdanie, które nosi zupełnie inne treści. Pod górę niosą złotego cielca. Obraz nam się zupełnie zmienia. Widzimy, proszę Państwa, scenę, w której
ludzie niosą cielca, ale kierują się ku górze. Zmiana bardzo duża. I to wszystko, właśnie te dwa przykłady, proszę Państwa, właściwie wystarczą, aby nam uzmysłowić, jak ważną funkcję w języku polskim, czy w ogóle w językach słowiańskich pełnią przypadki. Pomylenie przypadków może więc prowadzić do zupełnie zmiany sensu zdania. Ale no właśnie, nie zawsze tak jest. Nie zawsze zmiana przypadka prowadzi do takich zmian sensu. Może właśnie przykład pokazujący, że nie zawsze tak jest. I znowuż przykład, proszę Państwa, klasyczny. Myślę o zdaniu, które tworzone jest za pomocą czasownika potrzebować. Ten czasownik sprawia nam wiele problemów. Mówię nam, ponieważ także sprawia problemy polonistom. Robione badania języka polonistów pod tym względem okazało się, że tu Polacy często popełniają dosyć klasyczny błąd. W języku polskim oczywiście potrzebować wymaga dopełniacza, czyli powinniśmy mówić potrzebuję długopisu, słońca, szczęścia, czegokolwiek. Natomiast często w mowie potocznej pojawia się biernik, czyli mówimy potrzebuję długopis, potrzebuję samochód. Niestety to się często zdarza, ale jest to oczywiście błąd, traktowany jako błąd. Zwróćmy uwagę na to, że bez względu na to, czy użyjemy biernika, czy dopełniacza, zdanie się nie zmienia. Sens zdania jest taki sam. Czyli mamy poczucie dyskomfortu, kiedy słyszymy zdanie z takim błędem, natomiast zrozumiemy bez żadnego problemu. Dlaczego? Ponieważ biernik i dopełniacz może pełnić podobną funkcję zdania. Czyli tutaj funkcja się nie zmieniła. Funkcja jest mniej więcej taka sama. Czas w takim razie na pewne podsumowanie tego, co do tej pory powiedzieliśmy. Ten przykład, który tutaj podaję, to nie jest jedyny. Oczywiście w języku polskim mamy bardzo wiele przykładów takiej wymiany dopełniacza i biernika. To jest naturalne, prawda? Ponieważ funkcje mają podobne, więc we współczesnej polszczyźnie, w historii mieszają nam się te formy przypadkowe. Dosyć często na dobrą sprawę. Mamy problemy zużywać, upatrywać. Czasami się zdarza tak, że początkowo czasownik, który miał rekcję biernikową czy dopełniaczową, przechodzi na rekcję biernikową, tak, na przykład oszczędzać. Możemy powiedzieć w tej chwili oszczędzam wodę. To wszystko się właśnie miesza w języku polskim i myślę, że Państwo rozumieją, dlaczego tak właśnie jest. No i dobrze, i teraz w takim razie pewne uogólnienie. Jeśli chodzi o przypadki, to mówi się, proszę Państwa, że przypadki w języku polskim czy w językach słowiańskich pełnią przede wszystkim funkcję składniową, czyli służą do wyrażania stosunków, związków, które zachodzą między składnikami wypowiedzenia. Czyli wskazują na te wszystkie relacje między wyrazami. Dzięki temu mamy wyrazy połączone ze sobą, tworzą pewną spójną całość. Sekundarnie mogą pełnić też funkcję semantyczną. Wskazują na pewne role semantyczne, pewne kategorie pojęciowe, tak moglibyśmy powiedzieć, a więc wskazują na to, czy mam do czynienia ze sprawcą czynności, z obiektem czynności, środkiem i tak dalej. Tych funkcji będzie oczywiście znacznie więcej. Bardzo często jest tak, że przypadki łączą te dwie funkcje ze sobą. I popatrzmy teraz, proszę Państwa, znowuż na nazwy przypadków pod kątem funkcji przypadków. I widzimy, proszę Państwa, rzeczywiście, że te nazwy związane są z podstawowymi funkcjami. Mianownik pochodzi od wyrazu miano. To chyba jest najmniej przejrzysty pod względem słowotwórczym termin, jeśli chodzi o przypadki. Miano oznaczało kiedyś imię, nazwę. Potem mamy oczywiście dopełniacz, który pełni funkcję, powiedzmy, dopełniającą. Zresztą dopełniacz jest, proszę Państwa, przypadkiem, który
jest naprawdę wielofunkcyjny, bo występuje przy określaniu negacji, wtedy gdy zamieniamy biernik na właśnie dopełniacz negacji. Wskazuje partytywność. Przy połączeniu dwóch rzeczowników wskazuje na przykład na posesywność. Oczywiście to tylko wybrane przykłady funkcji. Mamy celownik, który utworzony jest od rzeczownika cel. Co jest celem? Zwykle jest to osoba, ku której dana czynność jest skierowana, ale nie musi to być tylko osoba oczywiście, ku której dana czynność jest skierowana, która ma z tego korzyść lub wręcz przeciwnie, ponosi pewną szkodę. Tak więc możemy mówić ogólnie o celu akcji. Biernik to naturalnie wyraz pochodzący od słowa bierny. Tak, bo wskazuje rzeczywiście obiekt czynności, czyli obiekt, na którym wykonuje się daną czynność. Narzędnik to środek czynności, więc wyraz pochodzący od narzędzia. To jest jedna z podstawowych funkcji tego przypadku. Ale on oczywiście pojawia się w różnych innych sytuacjach. Może wskazywać miejsce, pod stołem, możemy powiedzieć. Razem z przyimkiem tworzy wyrażenie przestrzenne. Może dotyczyć czasu, możemy powiedzieć latem coś robiłem. Toż właśnie tutaj mamy do czynienia z narzędnikiem. No i wreszcie miejscownik, który bardzo wyraźnie przede wszystkim wskazuje na miejsce, choć znowuż należałoby powiedzieć, że nie tylko. Wołacz to zupełnie odrębna rzecz, pochodząca od czasownika wołać. Dla nas jest jeszcze coś bardzo ważnego i tutaj znowuż zaczyna mówić jak historyk. Funkcje przypadków podlegają zmianom. To, że nie rozumiemy czasami starych tekstów, to wynik, proszę Państwa, tego, że czasami nie rozumiemy konstrukcji składniowej. Oczywiście to prawda, że nie rozumiemy leksemu, ale nie tylko. Właśnie te funkcje składniowe. Składnia jest dla nas bardzo trudna współcześnie. Wybrałam dla Państwa 3 przykłady historyczne, proste. Nie mamy czasu na to, żeby omawiać bardziej skomplikowane przykłady. Mamy z Biblii Królowej Zofii zęby jego pierwsze mleka. Tak oczywiście współcześnie nie powiemy. Powinniśmy powiedzieć zęby jego pierwsze niż mleko, czy od mleka. Potem z kazań świętokrzyskich sławetne zdanie: idzie k Tobie Król, Zbawiciel, czyli idzie ku Tobie, a może bardziej współcześnie powinniśmy powiedzieć do Ciebie. I wreszcie Reja. I choćby też nie zginęli upadkiem Rzeczypospolitej. No i tutaj mamy, proszę Państwa, zdanie, które musielibyśmy chyba przetłumaczyć za pomocą określenia z powodu upadku. Tłumaczę na współczesny język polski, aby pokazać Państwu, że wiele funkcji przypadkowych zaginęło w historii. Przypadki były kiedyś dużo ważniejsze niż współcześnie. Dlaczego mówię, że były ważniejsze niż współcześnie? Ponieważ współcześnie ich funkcje coraz wyraźniej przyjmują wyznaczniki leksykalne, a więc przyimki. Można byłoby powiedzieć, że historia polszczyzny, ale też i historia innych języków słowiańskich to powolne przechodzenie od takich form fleksyjnych do wyznaczników leksykalnych. Wyznaczników, które wskazują właśnie relacje między wyrazami. Początkowo były to przyimki tak zwane pierwotne, takie, które pospolicie uznajemy za przyimki, a więc o, na, przy, przed, nad, pod, te akurat są troszeczkę późniejsze, ale to nie jest dla nas ważne. To są te takie proste przyimki, ale polszczyźnie i innym językom słowiańskim to już nie wystarczało w pewnym momencie. Zaczęły się pojawiać przyimki, tak zwane przyimki wtórne. Przyimki, które powstawały z innych części mowy, na przykład z rzeczowników, wyrażeń przyimkowych, także z przysłówków. W ten sposób tworzy się ogromna klasa przyimków wtórnych. Tu podałam Państwu jeden przykład przyimka wtórnego z powodu. Takich przykładów można podać mnóstwo. Część zleksykalizowanych, takich jak według, podług czy wbrew, ale też i są
takie, których bardzo wyraźnie wyczuwamy jeszcze ich budowę i powiązanie z podstawowym wyrazem, na przykład z powodu, o którym tutaj Państwu podałam, czy na podstawie. Znów przykładów oczywiście można było podać dużo. Dlaczego tak się dzieje, że właśnie wyrażenia przyimkowe zaczynają zastępować te pierwotne formy przypadkowe? Mówi się, proszę Państwa, że takie wyznaczniki leksykalne, ponieważ jest ich dużo więcej niż form przypadkowych, mogą dokładniej wyrażać relacje, bardziej szczegółowo. No i tak niewątpliwie chyba jednak jest. Ten kierunek więc warto zapamiętać jako podstawowy kierunek zachodzących zmian. Jak będzie wyglądała polszczyzna za 500 lat, za 1000 lat, trudno nam oczywiście jednoznacznie powiedzieć. Niewątpliwie możemy się spodziewać jednak, że ten kierunek zostanie zachowany, czyli że formy przypadkowe jakby będą troszeczkę się odsuwały na bok, a przyimki będą okazywały się dla nas dużo ważniejsze. Polszczyzna jest w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy mamy zarówno formy przypadkowe, jak i przyimki. W innych językach jest to już uproszczone, czyli formy przypadkowe gdzieś tam zanikają, a pozostają wyznaczniki leksykalne. Dlaczego, proszę Państwa, przypadki mają też duże znaczenie w języku polskim? Wiemy, że w języku polskim szyk jest dosyć swobodny, nie jest dowolny, ale jest dosyć swobodny. Dlaczego, proszę Państwa? Dlaczego jest inaczej niż w angielskim? Oto, proszę Państwa, dlatego, że formy przypadkowe nam ułatwiają wskazywanie relacji. Tutaj nie szyk, ale właśnie formy przypadkowe, wyrażenia przyimkowe będą odgrywały decydującą rolę. Dlatego możemy powiedzieć Piotr kopnął Pawła, albo też Pawła kopnął Piotr. Jest to oczywiście możliwe w języku polskim, ponieważ ta forma biernikowa mówi nam, że Paweł jest tutaj obiektem czynności, a zmiana szyku w języku polskim ma też ogromne znaczenie. Popatrzcie Państwo na te dwa zdania. Piotr kopnął Pawła i Pawła kopnął Piotr. Niby ta sama treść, a jednak są pewne niuanse semantyczne, które wnosimy dzięki zmianie szyku. I jeszcze jedna, już zupełnie na koniec uwaga, która zakończy nasze rozważania. Stepy akermańskie. Dlaczego akurat ten przykład pokazuję Państwu? Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Popatrzcie Państwo, tak piękne zdanie, z takim dziwnym szykiem, co prawda, mógł Mickiewicz napisać dzięki temu, że wyrazy w języku polskim odmieniają się i że rzeczywiście ten przymiotnik suchego możemy powiązać z oceanem, mimo że znajduje się zupełnie w innym miejscu. I to dzięki temu, że mamy przypadki, dzięki temu, że odmieniamy wyrazy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.